O, małpy. O wy pieruny jedne. Ja wam dam. Pieruńskie gizdy. Ciule jedne. Tyś widział. Właśnie wstałem, jest wcześnie rano, 6:43 i obudziły mnie dziwne dźwięki. Już wiemy kto to. Małpiszony. Tam jeszcze malutka małpka. Tam mamuśka, bo widziałem z jeszcze mniejszą małpką. No cóż. No małpek się nie będę bał. Aczkolwiek trzeba zamknąć szczelnie namiot. Bo to są łajzy, złodzieje. Takie cyganiątka takie. Małe. Ale strasznie brutalne. Pod względem złodziejstwa. Ty, idzie kolejna. To matka. Z młodym. Wydaje mi się, że one mnie nie lubią. O kurwa. W razie czego muszę mieć gaz. Ej, nie lubię małp. Mówię to oficjalnie, przynajmniej wobec przed całą Polską. Nie lubię małp. O, jak się przytuliły. Bo zaczęło padać. Też pada. A mówią, że w Afryce wody nie ma, a pada cały ranek. Co muszę zrobić? No, prosta sprawa. Przeczekam do końca deszczu. Zwiedzę ruiny wielkiego Zimbabwe i ruszę w kolejną stronę, ale nie wiem, czy mi się uda dzisiaj. Bo nie jest dobrze. Kurwa. Kolejne dwie dziurki. Ja tu muszę połatać trochę. No, namiot się trochę styrał. Widzieliście moją dziurę? Dam jakieś babce do poszycia. Już ja nie będę tego szył. Gdzieś w podłodze mam też dziurę, ale jest tutaj podwójna podłoga, więc nie jest takie wyczuło. O, tutaj też jest dziurka. No niestety, ten namiot raczej jest do użytkowania w normalnych miejscach, a nie w takich warunkach ekstremalnych, których już mi się zdarzyło go używać. Boże, idę spać jeszcze. To mamy te poranne szuje, co mnie tu budziły. Widzicie? Ja się boję małp, więc nie podejdę za blisko. Pozbierałem się sprzed 12 niestety. Mamy tu pewien problem, a mianowicie chciałem wejść jako student historii Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału jakiegoś tam, wymyśliłem, nie wiadomo co. Chciałem tu wejść, wiecie, no mówiąc delikatnie, za friko albo chociaż w cenie lokalnych, bo lokalni ludzie wchodzą za $5. My, biali, wchodzimy za 15. Sprawdzałem okiem, czy będzie się dało przeskoczyć. Ochronę mają w chuj. Więc niestety... Czekaj, gdzie mam iść? No to przed wami, jak widzicie, ruiny dawnego, wczesnoafrykańskiego imperium Monopotama. Wyobraźcie sobie, że to jest imperium, że tak powiem, królestwo, powiedzmy, wielkiego Zimbabwe, które, znaczy ruiny tego dawnego królestwa, które są chyba największe ruiny, no można powiedzieć, od samej Etiopii w dół. Bo jak wiecie doskonale, Afryka Środkowa i wszystko to inne wokół, no to oni tutaj za bardzo się nie rozwijali, mówiąc delikatnie. Ale tutaj, nie wiadomo jakim cudem, doszło do sytuacji, gdzie ludzie stworzyli swoje imperium i zrobili coś, co nie wiem, czy byśmy byli w stanie zrobić. A mianowicie kostki tutaj, kostki granitowe, być może cegły, nie wiadomo jak to nazwać, bo one są nawet prawie rozmiaru podobnego.
są położone bez żadnego spoiwa, bez żadnego betonu, ani nic w tym stylu. Po prostu kostka na kostkę, na sobie. I to nie jest jakaś tam byle po prostu ściana. Ona ma wysokości nawet do 10 metrów, a szerokości, czy jak to nazwać, ma 5 metrów w niektórych miejscach, aczkolwiek bardzo rzadko. Właśnie tutaj okresem świetności można nazwać między X a XIII wiekiem. Ludy tutejsze nazywały się Shona. To właśnie one stworzyły to imperium Monopotama. Jakoś mi się to z Mezopotamią mi się to kojarzy, tak? Już nie będę się wypowiadał. Dobra, ale nieważne, to nie jest. To jest program przede wszystkim satyryczny. Niestety w XV wieku, kiedy przyszli tutaj biali Europejczycy, no niestety, ale wykurzyli ich w pizdu i zrobili to akurat Portugalczycy. O dziwo, bo wyobrażam sobie dzisiejszych Portugalczyków, takich podobnych do Cristiano Ronaldo, którzy płaczą, że im się włosy lekko zepsuły. W ogóle fascynująca sprawa, że jak oni to zrobili? Weź tak ułóż kostki, ja bym tak nie umiał. Gdzie ja wchodzę? Cały ogromny kompleks składa się z świątyni, akropolu i z ruin w dolinie. Coś w tym stylu, tak to chyba zapamiętałem. I wyobraźcie sobie, kurwa, ty, Amerykanie tędy nie przejdą. Ja ledwo przeszedłem. Ty, co to jest? Ty, to kurwa mrówki są. Hello. I'm good. Albo i nie. Jedna z rzeczy, która mnie bardzo wkurwia. Po co się mnie pyta, cześć, co u mnie? A gówno cię to obchodzi? Po pierwsze, prima. A po drugie, od razu mi się to kojarzy z Angolami, którzy pytają się ciebie, cześć, co u ciebie? A tak naprawdę wyobrażasz sobie, jak wtedy, kiedy się uśmiecha, jak ci wbijałem nóż, kurwa, w żebra. Nie cierpię Angoli. Przepraszam tych Anglików, którzy są w porządku. Ale normalni Angole to dupki. Mam prawo tak myśleć, bo ich poznałem. Mieszkając tam i pracując wiele lat temu. W ruinach znaleziono dosyć wiele dziwnych figurek, bo wyobraźcie sobie, że były one, że tak powiem, z sokolim dziobem, ale zamiast nóg miały ludzkie dłonie, tak jakby. Więc ogólnie rzecz biorąc, z tego co tutaj historycy, czy archeolodzy raczej, sprawdzają i, że tak powiem, próbują odkryć, to po prostu nie wiedzą, jaka jest przyczyna, albo jaki jest powód kultu, dlaczego to robili. Szkoda. A w ogóle nie przypominają wam te budowle troszeczkę piramidy, ale oczywiście nie pod względem kształtu, aczkolwiek pod względem tego, że i piramidy, i tutaj te, że tak powiem, mury też były tworzone bez tego spoiwa, czyli powiedzmy tak zwanego naszego cementu, co łączy kamień z kamieniem. Po prostu oni kładli kamień na kamieniu i to się trzyma. Jestem ciekaw, bardzo, no powiem szczerze, że bardzo jestem ciekaw tego, czy te ruiny zostały odremontowane w sposób jakiś solidny, czy też one rzeczywiście tak wyglądają od iluś tam lat. Jest odchylenie. I wejścia nieamerykańskie. To prawdopodobnie tamte, co tam zrobili, to zrobili dla amerykańskich turystów, którzy będą tutaj przylatywać. Zobaczcie, jak on tędy przejdzie. Jaką kurwa pierdo maka musiał zjeść 13 cheeseburgerów, ale lubię cheeseburgery też osobiście. I pyta się mnie, mogę z panią zrobić zdjęcie? No dobra, nie? Zrobię z tą zdjęcie, dlatego że jesteś biały. W sumie chciałbym, żeby sobie ze mną ludzie robili zdjęcia, na przykład, że jestem ładny, no ale to jest niemożliwe, bo żeby robić z tą zdjęcie, bo jesteś ładny, to musisz być ładny. Ale ważniejsze jest na szczęście u mężczyzn jest bajera, więc nie musisz być wcale piękny, żeby dziewczynę uwieść. Bo one na szczęście, moje kochane, wy macie uszy, a nie oczy. To jest fajne w sumie. Dzięki temu niejednokrotnie widzę tak paskudnego, obrzydliwego typa, że w sumie żygam na jego widok i idzie z taką dziewczyną, że po prostu nogi mi się uginają. No i to jest właśnie to. Ty. Nie no, w sumie szacunek. Szacunek ludzi ulicy. Wiesz, co się liczy? Tak, jeszcze może ten wzorek co zrobili na końcu. Ni chuja nie uwierzę. Ale fajne. Gówna leżą. Niezłe to jest.
Powiem wam szczerze, że po murzynach z Afryki się tego nie spodziewałem, bo po dziś dzień ich domy wyglądają tak, jak pan Cejrowski pokazuje, czyli takie kółko wielkości połowy pokoju w blokach NRD, które mamy w Żorach, i jest na tym słoma, nie? Teraz warto w ogóle wspomnieć o tym, skąd się wzięły tutaj ludy Shona. 1000 lat przed naszą erą przybyli tutaj Bushmeni. Bushmeni to jest ta najsłabsza, że tak powiem, powiedzieć to rasa, bo nie wiem, czy to nie zostanie źle odebrane, ale powiedzmy najsłabsza grupa etniczna, która tutaj, że tak powiem, osiedliła południe Afryki w IV wieku naszej ery. Przybyli tutaj rolnicy, że tak powiem, nazwijmy to farmerzy, tylko że wtedy się to tak nie nazywało, i oni żyli w zgodzie z Bushmenami, po prostu dzielili się tą tutejszą ziemią, ale chyba to było w VII albo w VIII wieku zaczęli właśnie tutaj przybywać ludy Shona, czyli te ludy, które były silne i które też chciały wojować, więc przybyły tutaj, wypieprzyły nasz zbity pysk Bushmenów, a tak naprawdę po prostu podbijając tę ziemię i dominując nad nimi, doprowadzili do sytuacji, gdzie Bushmeni i tamtejsi, powiedzmy, rolnicy byli zmuszeni do tego, żeby uciec z tych terenów, i oni udali się jeszcze bardziej na południe Afryki. A z ludźmi w RPA rozmawiałem o tym, że właśnie pytałem się, co z tymi Bushmenami się stało, bo oni do dzisiaj żyją, tylko że najczęściej oni żyją na terenach górskich, z których po prostu już nie było tak łatwo ich wypędzić, i oni sobie tam jakoś spokojnie żyją, ale nie wiem, jak to wygląda do końca, więc nie mogę też dać 100%. No i jak wiadomo, te ludy Shona tutaj, powiedzmy, od X wieku do tego XV rządziły totalnie i doprowadzały tutaj w ogóle ludność rdzenną, znaczy nie ma tu ludności rdzennej, bo wszyscy jesteśmy przybyszami skądś, bo my też gdzieś tam w pewnym stopniu pochodzimy z Afryki, tylko że to tyle tysięcy lat temu, naście 30, stało się, że to już dawno i wizualnie, i kulturowo nie mamy z tym nic wspólnego. Jak sami wiecie, kurde, ciekawi mnie to, że to się trzyma. Ale dobra, nie wiem. Do tego XV wieku rządzili, ale jeszcze gdzieś tam, jako przyszły oczywiście tutaj, jak oni się tam nazywają? Europejczycy, czyli my. Ale w sensie nie my, bo to akurat byli Portugalczycy. Pada ten podtaszek. I to byli Portugalczycy, którzy tutaj ich wyparli, ale tak naprawdę oni już upadli tutaj całkowicie, ale upadła ich całkowicie, że tak powiem, cywilizacja gdzieś tam już w XVI-XVII wieku, to już w ogóle kompletnie nic, to już była typowa kolonia. To się też tak skończyło, że oczywiście Brytole, jak to Brytole, których osobiście nie lubię, ja mam do tego kompletne prawo, w 1890, czyli wcześniej, oczywiście tutaj zaczęli penetrować tutejsze tereny Zimbabwe, a w 1890 roku utworzyli jakąś tam federację południowoafrykańską, która po prostu stała się kolonią brytyjską i zniewoliła te tereny. O kurwa, patrzcie na to. To nie ma 100 nóg, to ma 1000. Nie no, to jest obrzydliwe. Nie, ja już tu nie chodzę, ja się boję. A jak to by zjadło mnie? Widziałem kiedyś taki filmik, że takie coś idzie i nagle i w pizdu, nie ma nikogo. Ale ja. Wybaczcie, muszę dokończyć potem, ale to mnie fascynuje. Niestety miałem nadzieję, że nigdy nie będę musiał ubierać tej kurtki, nie ze względu na to, że mi się nie podoba, ale po prostu nie jest w moim stylu. Po pierwsze, ubiera się tylko jak pada deszcz, którego nie lubię. A druga sprawa, czuję się w niej ci, którzy chodzą na tych paradach i są strasznymi ludźmi, którzy mnie nie przypominają z mojego zachowania, bo jestem typowo heteroseksualny. Pada deszcz i nie mam wyjścia. Ja zastanawiam się nad moją kamerą, bo tam z tyłu jest takie coś, co niby... Czekajcie. Kurwa, tam może dojść woda. Muszę to przemyśleć, czy nie schować kamery. Bo jeżeli to przemoknie i mi się zepsuje kamera, to nie mam kamery. Właśnie, gdzie ja idę? Czemu tu nie ma żadnych znaków? Żądam znaków! Dałem $15. Tfu! Żarty oczywiście. Gówno. Co się leży? Płaciłem za bilet $15. Oni mnie powinni tutaj na plecach wnieść za taką cenę. Przyznam, było łatwiej niż myślałem, ale dalej uważam, że powinni mnie tu wnieść. Bo co? I dodatkowo chcę
zielone żelki w kształcie myszki Miki i chuj. Powiem wam, że im się tu chciało, to się chciało. Na pewno to byli niewolnicy. Oby bushmeni. Jak swoich wzięli, to niezłe skurwysyny musiały być. Mimo że jestem przeciwnikiem niewolnictwa, to takie były czasy. O! To jest miejsce nie dla Amerykanów. Jeśli Fazowski się mieści, to Amerykanie tu się nigdy nie zmieszczą. Brytole też. Dzisiejszym sponsorem odcinka jest nielubienie Brytoli. Mówię jak jest. Fazowski. W ogóle zwiedzajcie takie miejsca. Wiem, że za łebka wam kazano, będąc w podstawówce czy w gimnazjum, ale wtedy mieliśmy wyjebane. Dzisiaj marzę o tym, żeby pojechać na przykład na Wawel. Zobaczyć jak to wygląda. Bo jak ja tam byłem, to się wkurzyłem, że muszę słuchać jakiegoś historyka. A dzisiaj bym go z chęcią posłuchał. Tam było tyle pięknych rzeczy. I te wiszące kości wyglądają jak dinozaura, ale to niby od maniek to był w epoce lodowcowej. Mamuta. To wyobraźcie sobie, że niby jak spadną te kości z tego łańcucha tam przy wejściu czy wyjściu z Wawelu, to będzie koniec świata. Ale Panu Bogu to się dopiero porąbało we łbie, że on te skały tutaj postawił. Nie zrozumiem typa. Czy typa? Oczywiście Pana Boga, ale to jest chłop, więc z chłopem to się gada jak z chłopem. A dzisiaj jego syn ma urodziny. 2016. Prawda jest taka, że nie wiemy, w którym roku urodził się Pan Jezus. Kto tu posadził te drzewo? Porąbało go. A to co to za szparka? I oczywiście nie chodzi mi o to, o co wam myślicie, że chodzi. Chodzi o tajemnicze wejście. Kurwa. No i to mi się podoba. Jestem... Ty naprawdę? Niezłe. Ty, a teraz najlepsze, że ja tu przed chwilą byłem. Wariaty, ogarnąłem tajemnicze wejście. Bo po co się tam męczyłem? No, to teraz wam pokażę. Widzicie za mną tą panią? Mamuśka chciała być dobra w święta i zabrać dzieci w piękne miejsce, do zamku. Nie przemyślała, że to jest pod górkę, jak widać. Ale się pięknie ubrała, tak świątecznie. Naprawdę podoba mi się. Znaczy nie ona, tylko w sensie jej strój. No i fajnie, mamy są dobre. Bo mamy ogólnie to najczęściej, nie mówię, że wszystkie, ale najczęściej to nie lubią takich rzeczy. Pod górkę i te sprawy jakieś szalone, wiecie. Ale robią to dla nas. Kocham cię, mamo. Taka prawda. Ej! Don't worry. Hi. Hi, can I have a selfie? Okay. And I need help. Okay. Ej, tak mi się spodobała, że aż powiedziałem źle po angielsku, ale to dlatego, że wiecie jak to jest. W stresie mężczyzna czasem nie ogarnia. Ładna była. Taka ucywilizowana. Boże, to brzmiało strasznie rasistowsko, ale to nie jest tak. Ja nie mogę być rasistą, przecież jestem podróżnikiem. Ale mam swoje hasła typowe, fazowe. Fajna była, o Jezu, jaka zajebista. Wreszcie się dowiedziałem, że ja schodzę w tym miejscem, w którym miałem wchodzić. A wchodziłem tym, co miałem schodzić. Delikatnie mówiąc, coś spieprzyłem. Cały ja. Mam dobrą wiadomość. Jeżeli tyle ludzi wchodzi, to znaczy, że będą schodzić za niedługo. A to też jest jedna z znak. Jeżeli oni schodzą, to znaczy, że będą jechać dalej. Jeżeli będą jechać dalej, to znaczy, że mnie ktoś weźmie na stopa. I być może za friko, bo to ogólnie się za stopa płaci. Ale oni są bogaci. Choć w sumie ludzie bogaci są dlatego właśnie, że są Żydami. Na kasę w sensie. Hello. I'm fine. I teraz to takie wspomnienie, oczywiście nie ma co porównywać do księżniczki perskiej, którą widzieliście. Piękna, nie? Boże, ja ją rok temu poznałem. Ej, pamiętacie rok temu księżniczkę perską? Że to było 25 grudnia. 25 grudnia, a dokładnie, wracałem z Wigilii
do miasta, którego nazwy nie pamiętam i poznałem wtedy księżniczkę perską. Może ją kiedyś jeszcze spotkam. Boże, to jest ona, cud kobieta, może nawet żona. Ale wiecie co jest najlepsze? Bo mam koleżankę taką irańską, perską koleżankę, tak to nazwijmy, z którą rozmawiam często na WhatsAppie i doszło do sytuacji, że zapytałem, jak to wygląda z związkami mieszanymi, czyli nie chodzi o to, że mężczyzna i kobieta, co jest oczywiście logiczne, tylko raczej chodzi o to, że mieszane religie. I zapytałem, jakby to było, gdyby muzułmanka zakochała się w chrześcijaninie, w katoliku. Oczywiście mówimy o Iranie, nie o Arabii Saudyjskiej. I wyobraźcie sobie, że jest to dopuszczalne. I jest to nawet dopuszczalne i przez państwo, i przez, może nie wiem jak religię, ale przez społeczeństwo i najważniejsze przez ojca. A jej ojciec, typowy Janusz z wąsem, był dobrym człowiekiem, widać, że nie był jakimś skrajnym muzułmaninem, bo jego córka by nie wyglądała tak zajebiście, nie chodzi o sprawy naturalne, tylko jeszcze była poodsłaniana te sprawy. Więc kurwa, w sumie ona może zostać moją żoną. Ale dalej jest muzułmanką i dalej nie jest Polką. Kurwa, teraz jestem między młotem a kowadłem, bo niby chciałbym, a jednak nie mogę. Nie mogę. Ale wy możecie. Więc popatrzcie na nią i zastanówcie się, czy warto ją poszukiwać, czy nie. Ja bym poszukał. O kurwa. Kurwa. Teraz pytanie, czy one chciały mnie zaatakować, czy też one wojują między sobą. To pawiany są. Jezus Maria, boję się. Jezu. Jezu. Nienawidzę małp. Nienawidzę was. Nienawidzę małp. Widzieliście to? Kurwa. No i weź tutaj, żyj. Nienawidzę małp. O, widzisz? Chyba jakieś nawoływanie, tylko teraz tak. Albo nawołuje swojego przywódcę, albo sam nim jest i woła swoich ziomków, albo jest frajerem i po prostu sabuczy. Bo te małe małpki to tam pikuś, nie? Ale to już wielkości pawiana. Czyli nie wiem, czy to jest dokładnie pawian, ale wygląda jak pawian. Mają obrzydliwe dupy. Czarne, nie czerwone. Pamiętacie? To była jama łasica? Nie. Która to była bajka z pawianem takim śmiesznym? Chyba? Albo krowa i kurczak, albo jama łasica. Boże, już nawet nie pamiętam bajek. Powinienem zakończyć swoją historię podróży i zacząć oglądać znowu bajki, by wspomnieć swoje dzieciństwo. O, gówno. Krowie, więc się nie liczy. Oni z tego budują domy. Czekajcie, mnie zabiorą. Na pewno. Dobra, zabiorą. Hi. I go to city. Ma szukę. A no, left. Okej, thank you. Dobra, muszę sprawdzić najpierw, do jakiego miasta jadę, kurwa. Zapomniałem, jak się nazywa. No byłem już w nim, ale... Ty, jak mi się kamera zepsuje? Nie zepsuj się.